Cześć, witam Was Energik, mamy 26 sierpień i kolejny Enerflash wjeżdża na kanał. Słuchajcie, dużo się działo w ostatnim tygodniu. Mieliśmy Gamescom, mieliśmy premierę gierki od Sony, od PlayStation, o czym też postaram się powiedzieć, także dużo fajnych rzeczy się działo. No, może nie zawsze fajnych, czasami może troszkę mniej fajnych, ale dużo rzeczy się działo i spróbujemy sobie dzisiaj to wszystko ogarnąć. Przede wszystkim mogliśmy obejrzeć Opening Night na Gamescomie. Powiem Wam, że ten Opening Night jak dla mnie nie był za bardzo interesujący, w zasadzie poza chyba jedną grą, która była dla mnie, mógłbym powiedzieć, nowością, to tak nie za wiele tam rzeczy, które mnie interesowały były, no ale spróbujmy jakoś szybko przez to przelecieć. Indiana Jones, kolejny trailer, wiemy, że gra nie będzie ekskluzywem, wiemy, że ma się pojawić też na PlayStation 5 i pewnie na PC-ty. Powiem Wam tak, no ten Indiana Jones, fajna rzecz, ja uważam, że to będzie coś na pewno spoko i uważam, że to co pokazano, ten trailer, jest tutaj, widzę, spory potencjał w tym, żeby to było naprawdę fajna taka gierka akcji, troszkę wydaje mi się próbująca uszczknąć elemencik oczywiście mówimy o singlu, z takiej epickości Call of Duty, także myślę, że tutaj będzie coś na pewno dobrego. Pokazano też edycję kolekcjonerską, 831 zł kosztuje, słuchajcie, na sklepie Bethesdy, ale nie polecam, bo jest w niej Globus. Globus, który u Chińczyka kosztuje 5 zł. No i dostajemy jeszcze Steelbook i jakąś tam replikę kodu. Nic specjalnego nie widzę tutaj, żeby wydać za to 800 zł. Raczej nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Natomiast pojawi się w Indiana Jonesie kolejne raczysko dzisiejszej branży, czyli wczesny dostęp za to, że dałeś więcej. 3 dni wcześniej możesz sobie w grę zagrać. Nie wiem po co, jakim jest celu, że zagrasz 3 dni wcześniej. Rozumiem, że to może być dla, nie wiem, recenzentów, tak, że no ale recenzenci zazwyczaj te kody i tak otrzymują wcześniej, więc nie wiem trochę po co. Natomiast ja na pewno samą grę na pewno stanie u mnie na półce. Nie jestem turbofanem Indiana Jonesa, ale lubię, więc na pewno w grę sobie zagram. Pokazano, słuchajcie, fajny trailer, no, tego najnowszego Black Opsa. Powiem Wam tak, no mi się to podoba, no ale ja to powiem Wam tak, ja zawsze wierzę w te singlowe kampanie w Call of Duty i te kampanie są zrobione, znaczy te trailery są zrobione tak, że one wyglądają fantastycznie. Bardzo dużo jest tutaj cutscenek, skryptów, niewiele gameplayu, ale przypominam, że tak było też w Modern Warfare ostatnim i potem się okazało, że tam jakieś misje z otwartą mapą. Mówię, po co takie rzeczy w Call of Duty w singlu? To jest bez sensu. No tutaj ja wierzę w Black Ops, bo to jest ostatnia ostoja dobrych Call of Duty singlowych i wierzę, że Black Ops nie zeszmaci się tak jak no, seria o II wojnie światowej, tak to nazwijmy. No i Modern Warfare, które ostatnio no, pod kątem singla bardzo za nie mogło. No to jest widać, to jest kampania, ja obstawiam 6 godzin na raz, ale po prostu to co zobaczysz w tej kampanii, no to będzie już twoje i to będzie epickie, bo to w sumie ta kampania ma być dużo fajnych wybuchów, skryptów, fajnych akcji. Ale oczywiście no tutaj na przykład jak wyjeżdżają z tego motorami z domu, Białego Domu, no po prostu piękne to. Miejmy nadzieję, że dowiezie. No, wierzę w Black Opsa, bo poprzedni Cold War mi się podobał, więc myślę, że ten Black Ops też dowiezie. No ale oczywiście dla większości ważny jest multiplayer i multiplayer od lat wszyscy narzekają, że to samo, a gra sprzedaje się fantastycznie i mnóstwo graczy gra w nowe odsłony. Pokazano ciekawy trailer, to jest tak naprawdę, to nie jest dodatek, to jest standalone, czyli Dying Light The Beast. Powiem Wam, że to była chyba jedna z największych niespodzianek Gamescom, znaczy dla mnie największa niespodzianka, bo większość tych gier to wiedziałem, że one gdzieś tam powstają i coś tam pewnie z nich zobaczymy, natomiast no powiem Wam, no z tego trailera
mamy takie króciutkie urywki gameplayu, ale wygląda to spoko. Chętnie powrócę do Dying Lighta, żeby ograć tego Beasta. Wygląda to całkiem w porządku. Nawet jest taki łuk, trochę jak w Crysisie trójce. No na razie nic wam nie powiem, poza tym, że ten trailer, no ładny trailer, bardzo ładny i to z gameplayowo też wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Więc ja jestem na tak i jak najchętniej, bardzo chętnie sobie w to zagram. Pokazano kolejny zwiastun Kingdom Come Deliverance 2. No w sumie tutaj to już wiecie, tam z tego Kingdom Come to już tyle powiedziałem, że nie ma sensu ciągle o tym mówić. Wspomnę tylko, że 11 lutego 2025 roku ma mieć premierę. Natomiast ciekawsza rzecz, słuchajcie, pokazano pierwszy trailer tak naprawdę, bo wiedzieliśmy, że ta gra powstaje, bo był jakiś chyba teaser wcześniej, Batman Arkham Shadows, czyli jest to gra robiona pod VR-y. Według tutaj tych zapowiedzi głównie pod Oculusa, ja mam nadzieję, że ona się pojawi poza Oculusami, no ale powiem wam tak, niepopularna opinia, ale uważam, że Batman Arkham VR, który pojawił się również na pierwszym PlayStation VR, to jest jeden z fajniejszych programów na VR-a, taki pokazujący faktycznie jego możliwości. Dzisiaj pewnie już bym zmienił zdanie, gdybym zagrał, bo już jest więcej gier, które są fajne, ale tutaj widzę, że no mamy tego Batmana, którego lubimy, łącznie z tą charakterystyczną walką, którą znamy z serii Arkham, zrobiono to na VR-ze. No świetny pomysł, słuchajcie. Powiem wam, że no zagrałbym. No nie powiem, zagrałbym. No nie mam Oculusa trójki, ale mam nadzieję, że da radę ją, nie wiem, podpalić nawet na PlayStation VR 2 przez to śmieszne urządzonko. No ja bym chętnie zagrał. No to jest tytuł, na który naprawdę, znaczy, że jestem wielkim fanem Batmana, także ja w Batmana to we wszystko staram się grać, co wychodzi, a tu widać ten klimat właśnie klasycznej serii Arkham, no i wygląda to naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. No i największą chyba niespodzianką całego Gamescomu, jeszcze większą niż Dying Light Beast, była Mafia The Old Country. Nie pokazano za wiele, tylko taki, można powiedzieć, króciuteńki teaser, który, no powiedzmy sobie szczerze, dla mnie jest właśnie powrotem tej dobrej mafii, bo trójka była nie za dobra, dwójka dla mnie osobiście była taka a jedynka była świetna. I tutaj mamy chyba powrót do, tak mi się wydaje, że będzie początki narodzin mafii, czyli gdzieś tam na Sycylii. Czyli możliwe, że będzie Sycylia i potem bardzo fajnie by było, jakbyśmy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, czyli gdzieś tam w tych czasach wcześniejszych jeszcze troszkę niż pierwsza Mafia. Byłoby to fantastycznym, słuchajcie, posunięciem. No Mafia, myślę, że dla wielu Mafia to jest absolutny hicior, szczególnie część pierwsza, również remake świetny. Dwójka, wiem, że wielu osób lubi. Ja przekonałem się ostatnio po tym remake'u, ale też uważam, że no nie dorasta do części pierwszej. Że ta część pierwsza Mafii była jednak zdecydowanie najlepsza. No a tutaj będziemy mieli chyba powrót troszkę do tych klimatów z pierwszej Mafii. To mi się, słuchajcie, podoba. Myślę, że to była największa niespodzianka Gamescomu, że powstaje nowa Mafia. No niestety po trójce, dobrze, że po trójce to nie umarło, bo powiem wam, że już myślałem, że po trójce to już się nic z Mafii nie pojawi, bo już tam taka inba była, że już koniec serii, ale całe szczęście The Old Country, mam nadzieję, że przywróci blask. Znaczy powiem wam, że chyba nie muszą się nawet silić. Myślę, że sam powrót do tych czasów jest już taki, można powiedzieć, dość, nie powiem 100%, ale wysokoprocentowym hiciorem, także jak najbardziej na plus. Mieliśmy premierę w ostatnim tygodniu Black Myth Wukong, no i gra okazała się turbohitem, sprzedaje się fenomenalnie, nawet pobiła rekordy, słuchajcie, jest trzecią najpopularniejszą grą na Steam, pobiła prawie rekord Cyberpunka, albo już pobiła, nie wiem jak to tam wygląda dzisiaj, ale widać, że chiński game dev ma się fantastycznie. Przypominam, że wcześniej od chińskiego dewelopera dostaliśmy Stellar Blade, tak? Dobrze pamiętam? To było od Chin? Nie pamiętam, które to studio zrobiło. Zaraz zobaczymy. Shift Up. Ale Black Myth Wukong, no, pocisnęło.
porządnie, porządnie. I miejmy nadzieję, nie, koreański, przepraszam, koreański. Widać, że ta azjatycka, nie chiński, tylko koreański. Muszę baterię zmienić, bo widzę, że już mi miga. I już jestem. No i słuchajcie, ten Black Myth Wukong, no po prostu niesamowita premiera, słuchajcie, równocześnie maksymalnie bawiło się, zaraz wam powiem ile, pewnie jakieś chore liczby, ale zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, aktualnie na tę chwilę jest to najpopularniejsza gra na Steamie. W tym momencie gra 1 027 000 osób, a maksymalnie grało 2 415 000 osób równocześnie, słuchajcie. No niesamowita w ogóle liczba. I dobrze, bo ten azjatycki, tak mówię, no azjatycka szkoła gier jest troszkę nieskażona tym całym poprawnością polityczną i gracze dają wyraźny sygnał, że takich gier po prostu chcą. Nie chcą się bawić Sweet Baby Inc., w jakieś tam inne, chcą po prostu fajnych gier, a te azjatyckie studia, chińskie, koreańskie, japońskie dostarczają właśnie tego typu treści. Ja to mówiłem, że azjatycka szkoła gier, ona się dopiero budzi i oni doskonale widzą, że jest tutaj nisza i widać, że w tą niszę warto iść. I kolejne tytuły, które się pojawiają, pokazują, że jest tutaj miejsce i to jest właśnie czas, żeby robić te gry po prostu dla graczy. Nie dla środowisk, tylko po prostu dla graczy. Dla graczy. I to się wydaje, tutaj jest naprawdę miejsce do zagospodarowania i myślę, że Chiny przygotują nam jeszcze wiele fajnych gier, bo tam jest potencjał w robieniu tytułów. Owszem, były jakieś tam problemy na początku, bo coś tam nie działało, ale to nieważne. Ważne, że gra wyszła, sprzedaż jest fenomenalna, słuchajcie. Pochwalili się, słuchajcie, że 10 milionów kopii sprzedano. 10 milionów kopii. No ja to jest w ogóle jakiś absurd. Nie? Ja jeszcze nie grałem, przyznam wam się szczerze. Troszkę miałem odpuścić Black Myth Wukong z tego względu, że miałem inne tytuły zaplanowane, ale wrócę do tego. Nie będę już recenzji robił, bo wrócę do tego pewnie dopiero pod koniec roku, kiedy będę mógł sobie na spokojnie to ograć. Natomiast no trochę żałuję, że mnie to okienko premierowe ominęło i nie zrobiłem recenzji, no ale ja od początku wiedziałem, że to będzie trochę Souls-like'owe i już od razu założyłem, że raczej nie będę w to grał. No ale słuchajcie, tak czy tak, no bije rekordy. I dlaczego? Dlatego, że jest to po prostu fajna gra, nie skażona żadną poprawnością polityczną, po prostu fajna gra. I to jest, słuchajcie, wyraźny sygnał, że takie gry będą zarabiać. A jakie gry nie będą zarabiać? No właśnie, i o tym mamy kolejną informację. Nie wiem, czy wiecie, ale 23 sierpnia, czyli 3 dni temu, miała premierę gra Concord. Są tutaj pewne rozbieżności. Gra, która była tworzona 8 lat. 8 lat. W którą wpompowano miliony dolarów, która miała być takim troszkę dla PlayStation, wydaje mi się, że celowali troszkę w Fortnite'a, żeby troszkę tych graczy z Fortnite'a do siebie przeciągnąć. No i w porównaniu do Black Myth Wukong w Concorda w tym momencie gra 151 osób. 151 osób kontra 1 027 860, słuchajcie. Wiedzieliśmy, że Concord nie będzie dobrym tytułem, że to się po prostu nie uda. Wyniknęła w ogóle jakaś afera, bo gdzieś tam na Steamie, to jest plotka, znaczy nie potwierdzona plotka, od razu mówię, bo nie sprawdzałem tego samodzielnie. Na Steamie była informacja, że gra dla LGBT+, i gdy była tak żenująca premiera, szybko to usunęli. Nawet gdzieś tam czytałem, że jakiś jeden z deweloperów zaczął obrażać graczy. No i cóż, 8 lat, miliony dolarów, 151 osób. Maksymalnie, słuchajcie, w tą grę grało 697 osób. 697. I teraz zobaczcie tę rozbieżność. Gra, która nie ma chyba tam żadnej białej postaci, tylko są kosmici i w ogóle jakieś postacie LGBT+. 697 graczy. Najwięcej.
kontra Black Myth Wukong, gdzie sterujemy małpą z ogonem, 2 415 714. Taka jest różnica, słuchajcie. No absurdalna różnica. Nie jest chyba żadną nowinką, że no Concorde umrze. Cokolwiek tam nie zrobią, to umrze. Ale ja mam dla Sony pomysł, jak to wskrzesić i jak zrobić z tego coś dobrego. Znaczy, już nie z Concordem, bo Concorde to trzeba po prostu wrzucić do rowu i posypać gaszonym wapnem i zalać betonem, bo w to już nikt nie będzie grał. Ale słyszałem, nie grałem w Concorda, ale czytałem na internecie z różnych tam powiedzmy recenzji, bo byłem ciekawy, że podobno sama rozgrywka, sam core rozgrywki Concorde jest całkiem niezły, znaczy nie ma tragedii, tak, że jest to całkiem dobre. Ja mam dla Was pomysł, słuchajcie, jak zamienić tą tragedię w maszynkę do robienia pieniędzy. Bierzecie cały ten silnik, całe te założenia, ten core Concorda, wywalacie te wszystkie postacie, zapominamy o nich, bierzecie cały ten core, zmieniacie interfejs, wrzucacie zamiast postaci LGBT+, wrzucacie postacie z środowiska, czy też z uniwersum PlayStation. Ratchet Clank, Jak and Dexter, nie wiem, Dante's Devil May Cry, postacie z Final Fantasy, postaci, nie wiem, z Killzone'a, z Kingdom Hearts, wrzucacie do tej gry jako postacie podstawowe do wyboru, dodajecie pod jednym klawiszem przerzucanie kamery na tryb trzecioosobowy i macie już swojego Fortnite'a. Mało tego, nie dość, że to będzie Fortnite, to będzie to jeszcze hero shooter, taki typowy hero shooter. I teraz idziemy w to dalej. Tak jak jest w Fortnite, są season passy, tak? Czyli tam co jakiś czas nowe skórki. Robicie to samo. Season Pass, proszę bardzo. Metal Gear Solid. Skórki do postaci, Solid Snake, Naked Snake, bonusowa skórka Solid Snake z pierwszego PlayStation. I pierwszy Season Pass. Drugi Season Pass, proszę bardzo. Kratos z God of War. I też kilka skórek. No rozumiecie, o co chodzi. Nie dość, że przyciągnęlibyście dzieciaki, to jeszcze byście przyciągnęli tych graczy starych, których za bardzo hero shootery nie interesują, ale interesują ich te postacie, na których sami się wychowali. A wiecie, że starszy gracz ma pieniądz i on chętniej by zapłacił za takiego Season Passa. Jest tutaj potencjał, naprawdę jest tutaj potencjał, bo można użyć, nie wiem, postaci Soul Edge'a, Soul Calibura, można zrobić postacie z Yakuzy. To wszystko mogłoby się w tej grze znaleźć. Taki troszkę Battle Royale chyba to się na Nintendo nazywało. Zresztą chyba nie pamiętam, to się jakoś tak nazywało, Battle Royale, wiem, że na PlayStation coś takiego wyszło. I słuchajcie, macie typowy hero shooter, no, macie typowy hero shooter z postaciami, które są lubiane, z którymi wielu graczy się identyfikuje, macie po prostu fantastyczną grę. Natomiast no Concorde, no było to do przewidzenia, no to ja już zapomniałem najważniejszym, bo żeby to zrobić, no potrzebujecie tylko jednego, żeby zrobić to. Takiej osoby jak ja, która zażąda za to kilka milionów dolarów, ale ja wam to wyciągnę. Ja wam zrobię z tego maszynkę do robienia pieniędzy. Jak tylko wrzucicie moje pomysły, to maszynka z pieniędzmi zacznie się kręcić jak mój beret po grancie ze szwagrem i po prostu dolary będą spadać i będzie w ogóle impreza, nie? No, ale niestety, jeżeli chodzi o Concorda, no już lepiej nie będzie, niestety. Nie pykło i chyba mnóstwo osób, właściwie sądzę, że wiele osób nie wierzyło w to, że pyknie. Natomiast na przyszłość, jeżeli ktoś, będziecie sobie rozmawiać z kimś o grach i ktoś będzie gadał, że nie ma reprezentacji mniejszości w grach i będzie dar japę z tego powodu, to możecie zadać mu proste pytanie. A ile kupiłeś kopii gry Concorde, aby wesprzeć twórców, którzy pokazują te mniejszości w swoich grach? I to powinno zamknąć mu japę. Bo powiem wam, że gdyby te wszystkie LGBT+, każdy z nich kupiłby kopię gry Concorde, to byłaby to najpopularniejsza gra świata. A widać, że nawet oni mają to w dupie. Więc znaczy no, po prostu założenie trochę było takie, że nie wiadomo, dla kogo ta gra była. I jeżeli poczytacie sobie recenzje na internecie, czy tam artykuły, to zobaczycie tam, wyjdzie wam z tego ciekawy obraz z tego tytułu, który jest tak naprawdę dla nikogo. No, ale tak jak mówię,
dacie mi $1 000 000, no nie, milion to nie, więcej, 10 milionów dolarów i ja wam robię takiego hero shootera, że będziecie mnie po nogach całować. No, także no cóż, wydaje mi się, że Sony nadal potrzebuje dobrej strzelanki, mają co prawda tego Helldivers, ale potrzebują czegoś bardziej popularnego i nie wiem, czy Concord miał być tą próbą, bo jeżeli tak, to no nie za bardzo udaną, ale nadal musicie próbować, musicie próbować i nadal, ja mówię, to jest dobry pomysł na hero shootera, wziąć postacie z uniwersum PlayStation, które wszyscy znają, wszyscy lubią i zmontować razem wszystkie te postacie w jedną grę i dorzucać. Zresztą Fortnite robi dokładnie to samo, słuchajcie. I wiem, że ktoś może, no bo problem z licencjami, a myślisz, że Fortnite nie ma problemu z licencjami? Słuchajcie, tam są w ogóle ostatnio, nie wiem, bo Oliwier gra, nie? No tak, Deadpool, Wolverine jest, kto tam, Solid Snake był, pamiętam. Jest mnóstwo postacie z Marvela, nie wiem czy z DC są, chyba nie, bo jak jest Marvel to pewnie DC nie ma, ale słuchajcie, mnóstwo jest tam postaci z różnych uniwersum, jest postacie z Dragon Balla, więc też podpisali umowę z Namco Bandai, także no masa tych rzeczy tam faktycznie się pojawia i jakoś dają radę, no i tutaj słuchajcie, PlayStation mogłoby zrobić dokładnie to samo, nie, tylko wiecie, problem jest taki, że jakby mnie zatrudnili na tym stanowisku szefa wszystkich szefów tej strzelanki, to ja bym tam wrzucał DLC-ki typu Trespasser, postacie z Trespassera, ale pomyślcie, jakie to było zajebiste z pierwszej osoby, patrzysz w dół, a tam ładne, duże, jędrne poligony. No, także ja jestem odpowiednim człowiekiem na to miejsce, także ja myślę, że ja bym tą grę wyciągnął, zrobiłbym z tego taką inbę, że no, ale dość żartów, nie ma co się śmiać, myślę, że niewiele osób wierzyło w Concord i ja sądzę, że to studio Firewalk chyba zakończy swoją działalność na tym, niestety, coś mi się wydaje, bo niestety to jest jedna z największych klap w tym roku i nie wiem, czy będzie coś jeszcze większą klapą niż Concord, no zobaczymy. Dobra, co nowego u mnie? U mnie nic nowego, ale ogrywam trochę rzeczy. Wstępnie nie mogę wam powiedzieć żadnego zdania, ale ogrywam już Star Wars Outlaws i embargo schodzi, dajcie mi sekundę, bo to jest, ja niestety na embargo nie zdążę, z tego względu, że dostałem dosyć późno kod i już mi się nie uda zrobić na premierę, ale liczę na to, że poczekacie na moją premierę, na moją recenzję, bo myślę, że warto, natomiast kiedy to ma się pojawić? Nie wiem, czy dzisiaj nie schodzi o 14 embargo, więc dzisiaj pewnie pierwsze recenzje wjadą, no moja nie wiedzie niestety, zaraz zobaczymy, nie mogę tego znaleźć teraz, no. Nie mogę tego znaleźć. Kurczę, no. Miałem i dupa, nie? No nieważne kiedy, no ważne, że... mam, dobra. Już mówię, kiedy schodzi. 26 sierpnia, czyli dzisiaj o godzinie 14. Także u mnie na moją recenzję na razie nie czekajcie, bo ja zrobię ją dopiero jak skończę całość. Jeżeli chodzi o moje zdanie, no kupiłem sobie wersję pudełkową. Także no źle nie jest. Ale nie znaczy, że wiecie, plusy przesłoniły mi minusy, bo wszystko w tej recenzji wyciągnę, wszystkie grzeszki Star Wars Outlaws. Natomiast no aktualnie w to gram. Co jeszcze nowego u mnie? Postaram się na środę te Outlawsy zrobić, cisnę je w nie ostro i mam nadzieję, że do środy uda mi się tą recenzję dla was przygotować. Będę robił pewnie jakąś recenzję po latach, wiem, że lubicie też filmy, ostatnio wrzuciłem No One Lives Forever i też widziałem, że się wam podobało, chociaż byłem zdziwiony, że wielu ludzi nie zna w ogóle, co to za gra, nigdy nie słyszałem. No ale to już jest chyba trochę za stary tytuł. Pytaliście, czy będzie część druga. Będzie część druga, mam ją w sumie jeszcze nieograną,
ale trochę tych gier ostatnio przerobiłem na trochę takich recenzji po latach i będę na pewno kolejne rzeczy wrzucał, właśnie takie bardziej retro i będą się pojawiać. Natomiast będzie niedługo dosyć dużo filmów sprzętowych, z tego względu, że mam sporo do zrobienia różnych tutaj sponsorowanych filmów i będę musiał je jakoś tutaj z nich się wykaraskać, bo trochę tego za dużo mam, także nie zdziwcie się, że będzie, ale będą fajne rzeczy, wydaje mi się, znaczy ciekawe, wydaje mi się, całkiem interesujące klamoty będę Wam starał się przekazać. No, muszę Barta zmobilizować, żebyśmy nagrali kolejny odcinek podcastu, bo mieliśmy nagrać w zasadzie o tym PlayStation od razu, to już nagrywajmy następnego dnia i się zesrało. Także miejmy nadzieję, że jakoś się uda, bo widziałem, że pierwszy odcinek chyba nawet całkiem Wam się podobał. Co prawda nie było nic o grach, ale już teraz wchodzimy w ten moment, kiedy będziemy tylko o grach gadać, także będzie tego będą tutaj robione różne, będą omawiane różne tytuły. Dobra, nie przedłużam, bo ciekawy czas w ogóle teraz był. Polecam Wam obserwować, co tam się dzieje z Black Myth Wukong. Sam to obserwuję, bo mnie to po prostu ciekawi, jak ta gra wystrzeliła i jak jej popularność jest absurdalna wręcz. Dajcie znać, czy graliście, czy fajny tytuł. Ja zamierzam sobie, tak jak mówię, kupić, ale dopiero pod koniec roku i dopiero wtedy sobie na spokojnie ogram. Ale cieszę się, że kolejna gra z azjatyckiej szkoły tworzenia gier osiągnęła tak niesamowity sukces. To tylko pokazuje właśnie to, co mówiłem, że gracze chcą takich gier, fajnych gier. Nie wpychania jakiejś tam ideologii prawicowej, lewicowej, środkowej. Gracze po prostu chcą fajną grę. I to właśnie tutaj dostali. I co? Jest profit? Jest profit. No. Dobra, nie truję. To tyle. Pozdrawiam Synergik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.